Siemanko, siemanko. Sorry, jest druga w nocy. Jestem w Abu Dhabi właśnie. Lecę do domu na święta. Ale się cieszę. 8 lat mnie w domu nie było. Na świętach. Znaczy nie, że z rodzicami nie spędzałem, bo spędzałem, ale nie w domu. Także bardzo się z tego cieszę. Głównym sponsorem kanału jest marka SFD Suplementy Diety najlepsze na rynku. Użyj kodu WOJOWNIK10, aby dostać 10% zniżki. Sponsorem kanału jest wypożyczalnia samochodów. Odkryj auto działające na terenie całej Polski oraz w Hiszpanii. Na hasło WOJOWNIK10 dostaniecie 10% zniżki. Partnerem kanału jest marka Enteros Gel, innowacyjny preparat, wyrób medyczny, który wspiera naturalne procesy oczyszczania. No i jestem w Polsce. 2 stopnie, 7:10 i dalej ciemno. Oj, będzie się trzeba przyzwyczaić do pogody. W ogóle muszę jechać teraz szybko do centrum handlowego jakiegoś kupić sobie rzeczy zimowe, bo nic nie mam. Ale to jest fajnie przyjeżdżać raz na czas, naprawdę. Jest taka... Nie mówię co na zewnątrz, bo na zewnątrz to zaraz dopiero zobaczę, jeszcze nie wysiadłem z lotniska. Ale ludzie mnie tak miło, fajnie witają, co chwilę ktoś przychodzi, wita się, że mnie ogląda, dopinguje. Tak mnie to cieszy naprawdę. Wszystkich Was pozdrawiam oczywiście. Welcome to Poland, moi drodzy. 8 rano, a tu dalej ciemno. Znaczy szaro. Kolory Polski. Ale jest zimno. Muszę jechać tylko do centrum handlowego po ciuchy, po czapkę, rękawiczki, kurtkę. Nie mam nic. Przyjechał mój transport, odkryję auto. Dziękuję bardzo. Powiem wam tak, byłem przygotowany, że będzie jeszcze zimniej. Ale może jestem w szoku dalej. Może jeszcze nie zdążyłem zmarznąć. Oj, patrzcie. Ty, ale jak ja wyglądam? Co to ma być? W 5 lokalizacjach w Warszawie. Tylko to coś chyba poszło nie tak. No to właśnie już dobrze, że przyjechaliśmy to sprawdzić, bo już widać, że jest źle naklejone. Ale mniejsza z tym, możecie znaleźć w 5 lokalizacjach w Warszawie. Twins Real Estate Phuket. Numer telefonu się zgadza, wszystko się zgadza, zapraszamy. Paweł, kolory Polski? Jest pięknie. Normalnie chyba tu wrócę. Kolory Polski. Co? Patrzcie, patrzcie. Warsaw Eye. Kurtka gubiona. Może się przyda, bo jak tak wylądowałem, mówię, a nie jest tak źle, ale później już zacząłem czuć, że jest źle. A jeszcze chcemy zobaczyć później jarmark, jak wygląda w Warszawie, chociaż w tamtym roku byłem i uważam, że to był najsłabszy chyba ze wszystkich, które widziałem. Nie wiem, jak będzie w tym roku, ale się okaże później. A jutro chcę pojechać do Krakowa. Tam się z Alą mówiłem, co powiedziałem na jarmark zobaczyć. Także wam pokażę też od razu, jakby ktoś był zainteresowany, żeby się wybrać na przykład. Pamiętam, że w tamtym roku jak byłem, no to w Krakowie było tak turbo drogo, że szok. Ale Kraków ogólnie jest drogi. Teraz deszcze po suple, trzeba uzupełnić sobie zapas na kolejne dni. Bo nie brałem z Tajlandii, to trzeba tu wziąć wszystko. SFD. Ale różnica pętań? To tak powiedziałem, kazeina będzie bardziej długo uwalniana, tak? Więc daje panu zabezpieczenie. Właśnie jestem pod kebabem FS. Wszyscy tak chwalą, reklamują. Mówią, że najlepszy ever, także stwierdziłem, że muszę spróbować. Byłem w ogóle przed chwilą znowu na rozmowie u Przemka Górczyka, także naprawdę świetna rozmowa się szykuje. Teraz jadę na spotkanie do siedziby, do fejmu. Cały czas z tą żoną przyjeżdżał, chcę z tą rozmawiać, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Siemanko, moi drodzy! Jesteśmy Boże, white and red. Jak Flaga Polski. Dokładnie Ja tak. tak naprawdę to jestem śnieżynką, pomocnicą Mikołaja. A jestem na czerwono jak Mikołaj. No właśnie, O. faktycznie. Idziemy właśnie na rynek w Krakowie, zobaczyć jak wygląda tutaj jarmark świąteczny. I zjeść najdroższą pajdę chleba ze smalcem ever. Dokładnie tak. W tamtym roku cena to była 46 zł. Zobaczymy ile będzie w tym roku. 50. Pewnie tak, pewnie podrożało. No na pewno nie potaniała, nie ma szans. Piękny rynek w Krakowie, ale jest ładnie ubrany. Ależ pięknie, ja chcę dwa zdjęcia.
Ale golonka, oho. Zobaczymy, co tu mają dobrego do jedzonka. Oj, jakie goloneczki do pyszne. Spoko, spoko. O, zobaczmy, po ile jest pajda chleba. Cebula, ogórek. 20? Nie, no niemożliwe. Ze smalcem. Inflacja nie dopadła kanapki ze smalcem. Ogólnie zapłaciliśmy ile? 29 za taką? No. W tamtym roku płaciłem 48, ale była jeszcze kiełbasa, a w tym roku ona kosztuje 40... Nie, 43? 43 chyba. 43 w tym roku kosztuje kiełbasa? Cebula kiełbasa albo na przykład kiełbasa ogórek, no to 43. 43. No to taniej niż w tamtym roku. A to jest takie pyszne. Idziemy zobaczyć coś dalej. Ogólnie pajda ze smalcem 11/10. Tutaj pierożki. Ty, z brędzą i oscypkiem to jeszcze nie jadłem. Mogą być dobre. A co to jest? Ty, ale co to jest brędza? Brędza to jest ten ser taki góralski. Jak oscypek to też ser. No, ale brędza to jest trochę inny, nie jestem z gór, ty jesteś. Ale ja pierwszy raz słyszę brędza. No jak są te moskole, tak? Brędza to taki ser na górze. Co to jest brędza? Ser, Piotrek, ser. Przepraszam? Co to jest brędza? Brędza to jest ser. A jak? A to jest z serem i serem? Pierogi z serem i serem? Inny rodzaj. Ser wędzony. Oscypek też. Inny rodzaj, Piotrek. Jest może No. być kozi i może być owczy, No ja wiem. a tamten jest tylko owczy. Okej, Nie robi się go z innego mleka. okej. Z żeberkiem pieczonym w miodzie. No. Ej, bierzemy sobie 5 Bierzemy na parę? 4? No weźmy parę tych pierogów, no. Weźmy 5 na 4 i zobaczymy. Dobry planos. Dobra, jakie mamy? Nie wiem, to bardzo dobre. Ser, no to pewnie to był ruski. Nie, to za oscypek brędza. A, dobra. Co tu jeszcze jest teraz? To jest zdejmę ci ten. Dobra. Bardzo dobre, naprawdę bardzo dobre. Dobra. Ja Po wezmę co ten zielony. po co to słodkie? No żurawina do oscypka. No, ale to... O! Też lepiej. To A to? jest kaczka albo Kaczka, no. żeberko. Próbuj, próbuj. Dawaj, dawaj, dawaj. Nie rób smaka, tylko dawaj. O Boże, dobre. Dobra była ta morela, a nie, może. I don't know. Nie wiem. Ale to było smaczne, co? No, wszystkie pyszne. Nie, A ile no to to kosztowało w ogóle? 20 zł. 20 zł? 20 zł, no. Ale smaczne bardzo. Takie smaki, jakie nie jadłem jeszcze nigdy w pierogach. Zjedliśmy już tak. Pajda ze smalcem. Przepyszna. 11/10 spokojnie jej mogę dać. Mimo, że jak ktoś sobie pomyśli, że to kawałek chleba posmarowany smalcem i ogórkiem za 30 zeta to trochę drogo. Może i tak, ale był pyszny. Pierogi też pyszne. Na mistrzostwo. Żeberkowe, nie? Żeberka, no Czy to była kaczka też takie troszeczkę na słodko? Kurde, każde było na słodko, bo nam polali żurawią winą po tych pierogach. Drugi, który nie spróbował. prosił o to, a wszystkie były na słodko, ale były pyszne. To najważniejsze. Idziemy teraz próbować dalej. Ja mam jeden golonkę, ale nie wiem. Nie przemawia do mnie golonka za 85 zeta, ale chodźmy zobaczyć, co jest jeszcze dalej. Tutaj kiełbaski smażą. Kurde, trafiliśmy sobie późno, bo o 10 zamykają. Ale pięknie golona wygląda. Bigosik. Mamy grzańca, ale ja tylko łyczka, bo nie mogę, bo prowadzę, ale Ala wypije na pewno z miłą chęcią. Ale w tamtym roku jednak piłem, to był naprawdę bardzo dobry tutaj. Ile kosztował? 2 dyszki za kubek. Ogólnie wam powiem, że ja tak lubię jarmarki świąteczne. Szkoda jeszcze, że nie ma tylko śniegu, bo był śnieg, a jak jechałem tutaj po drodze, to padał śnieg, ale to takie chyba, ale tylko postraszyło, albo raczej nie, zrobiło chwilę dobrze i tyle. I nic z tego nie wyszło. Ale choinka wielka stoi. Szkoda, że nie ma śniegu. Naprawdę bardzo, bardzo szkoda, no bo jednak robi lepszy klimat na te święta.
Ale i tak jestem bardzo zadowolony, że przyjechałem do domu. Patrzek Paweł robi pierniczki z pyskiem. Moi drodzy, jest Naczek. Przyszedł ze Stanów, z YouTube'a. Tutaj jest list. Jedna misja, jeden kanał i jedna sprawa. 1 milion subskrybentów. Ale czad. Zaczęło się od kilku widzów, ale twój niesamowity przekaz i pasja i kreatywność pozwoliły ci dotrzeć do ludzi z całego świata. Stworzona przez ciebie społeczność jest o wiele bogatsza dzięki historiom, z którymi się dzielisz. W uznaniu to osiągnięcie z dumą przyznajemy ci złotą nagrodę dla twórców. Brawo! Bijemy brawo teraz wszyscy przed ekranami. Super. Gratulacje. Co dzisiaj śpisz w łóżku ze Znaczkiem, nie ze mną? Będzie tak, będzie Znaczek i ja. To znaczy A ja gdzieś tam. Ale czadowo. Ale jaki ładny. Nie, no ja myślę, że to jest bardzo ładna ozdoba do naszego domu. Do salonu. 7 lat pracy. Wszystkim naprawdę wam dziękuję. Dziękuję za ten milion. Ale to były piękne lata. Cudowne! No i przyjechaliśmy sobie do Szczyrku w poszukiwaniu śniegu. Coś tam od rana trochę pada, także dzisiaj jak pojedziemy na jakąś górę, to na pewno będzie. Dobra, im dalej jedziemy, tym więcej śniegu. Ale i tak na stokach jeszcze nie ma. Dośnieżają, bo dośnieżają, także za parę dni pewnie będzie. I tutaj na Golgocie to się fajnie zjeżdżało zawsze. Nie, tu idzie, tutaj teraz. Coraz lepiej. Im wyżej jedziemy, tym coraz bardziej biało. Paweł, sanki kupione, będzie zjeżdżał. Mama, mogę? Ja chcę zobaczyć. Tutaj już sypało fajnie, sobie sypie cały czas. Ale śniegu nawalone. No i to dosypują teraz pewnie na jutro. No. Patrzcie, co tu się dzieje. Tylko tu jest cała burza też. To już jesteśmy, nie? Zima! Kolejny raz śnieg zobaczę dopiero w Argentynie. Podczas wyprawy na Aconcagua. Ale wiecie co jest fajne, jak się mieszka w górach? Tak prawie w górach jak ja? Że jak nie ma śniegu, to jedziecie w góry. Jest. Pół godzinki i mamy biało po prostu. To jest wspaniałe. Dawaj sobie zdjęcie zrobimy. Dzisiaj mamy dużo do świętowania. I w ogóle dzisiaj jest Wigilia. No właśnie. Także wszystkiego najlepszego chcielibyśmy wam życzyć. Dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności. Spokojnych, wesołych świąt. No tylko ja nie wiem, kiedy to będzie opublikowane. Aha. Ale szczęśliwego nowego roku to już na pewno, bo wtedy już na pewno będzie opublikowane. Sukcesów dużo, przede wszystkim. Dużo podróży. Dużo zdrowia, podróży bardzo dużo, pamiętajcie. I radości z małych rzeczy. Nawet jak nie podróżujecie, to... No, żeby- a nawet można mało podróżować, nawet małe podróże są fajne. Niekoniecznie na koniec świata. Każda podróż to podróż, każdy podróżnik jest podróżnikiem, gdziekolwiek się jedzie. Ważne, żeby podróżować, bo podróże są piękne. Piotr A to Coelho. jest mój mały podróżnik z tyłu. Ten mały podróżnik widział śnieg kiedyś? Ty, a kiedyś widziałaś śnieg w ogóle, Zuzia? W telewizji, no. Ale na żywo? Gdzie? Widziała. A, dobra, widziała. Myślałem, że nie. Jednak widziała, bo ona jest pierwszy raz też na święta u moich rodziców w Polsce. Dobra, idziemy.
Ale ładnie, Zuzia. Nie jest śniegu. Zuzia, pamiętaj, tylko... dziecka, które nie jadło śniegu. Zuzia, pamiętaj, tylko nie jemy żółtego śniegu. w dzieciństwo. Pięknie. Taka zima to jest zima. Chociaż no, mogła być lepsza, ale i tak jest fajnie, że jest. Przyjechaliśmy na rybkę do karczmy tutaj. Patrzcie, jak tutaj wędzą. O, tutaj kiełbaski, jeszcze boczek. Patrzcie, Państwo złapałem na tym. No i tak, na obiadek zaczynamy od typek. I zaraz zobaczymy, jeszcze strąga zamówiliśmy. W takiej pięknej karczmie jesteśmy. Fajny klimacik. A wy macie, ty też Patrzcie, jaki pstrąg zrobiony, ale pstrąga nie jadłem dawno. Damy radę. Lecik. Nie no, pstrąga, pychotka. Prezenty pod choinką już są. Mikołaj? Jeszcze mam dla Was coś fajnego do pokazania Wam. Borys Majkowski, czyli człowiek, któremu naprawdę dużo zawdzięczam ze względu na to, że pomógł mi na starcie z moim kanałem. To on wymyślił nazwę Podróże Wojownika, co spasowało się idealnie po prostu w moje życie. Wymyślił grę dla dzieci i dorosłych w połączeniu. Dzieci i dorośli mogą w nią grać od 3 lat. Potwory i łowcy. Szybko Wam wytłumaczę, jak działa. Dzisiaj rano, wiadomo, nie spaliśmy, jetlag był, trzeba było cicho się zachowywać. No to sobie pograliśmy w tą grę, bo od razu poćwiczyliśmy. Już Wam mówię, jak to wygląda. My akurat graliśmy w 2 osoby. Tutaj macie karty jedne, tutaj macie z aktywnością fizyczną, którą trzeba wykonać. I tutaj macie kostki. Także rzucę się kostkami. Ja wrzuciłem 12, ktoś z kim grałem wyrzucił 6, czyli ja wygrałem, ale w suma ogólnie jest 18. Ale, że ja wygrałem, pierwszy pobieram kartę i szukam sobie takiego czegoś. I tu odkrywamy na zmianę. Raz on, raz ja, raz on, raz ja. Wygrałem. Czyli jak ja wygrałem, to osoba, która przegrała, pobiera kartę. Musi wykonać takie ćwiczenie tyle razy, ile się zsumowało, czyli 18 razy. To było tylko tak pokrótce. Ale to naprawdę fajna gra, szczególnie fajnie ją zagrać sobie z rana, ponieważ od razu aktywnie zaczynacie ten dzień. Spoko, naprawdę spoko gra. Śmiało polecam. Znajdziecie ją na stronie Borysa Majkowskiego, po prostu wpiszecie w Google Borys Majkowski, wyskoczy Wam jego strona i tam możecie sobie ją zakupić. A my właśnie ruszamy zaraz na Podlasie. Mamy 6,5 godziny drogi i jedziemy w pierwszy dzień świąt spędzić je z rodziną Lali. Jutro też, tak dzisiaj będziemy wieczorem w sumie, bo kawał drogi. Jutro cały dzień, no i jutro wieczorem już jedziemy do Warszawy. I na kolejny dzień lecimy. Lecimy do Nowego Jorku. Lecimy zobaczyć, jak wygląda Nowy Jork w święta, a następnie lecimy do Las Vegas. Patrzcie, jaką mamy piękną pogodę w trasie. Wiosna. Mamy wiosna. Wczoraj zima, dzisiaj wiosna. Dokładnie tak. No ale nie, no fajnie się jedzie przynajmniej, a to najważniejsze. Idziemy na Podlasie. Siema Warszawa. I ruszamy do Nowego Jorku. O nieludzkiej porze. No, niestety. Fajnie było w Polsce. No w sumie z Warszawy nic nie pokazaliśmy, z Podlasia też nie. Mieliśmy czas dla siebie, także tak wyszło jak wyszło, ale ruszamy. Lecimy do zimnego Nowego Jorku, a tam zapowiadają śnieżyce dzisiaj. Jak sprawdzaliśmy. Ale się cieszę. Powiem wam, że spełniam sobie dziecięce marzenia. Zawsze chciałem zobaczyć właśnie Nowy Jork podczas świąt. Ja, że będzie bardzo zimno, ale kto by się tam przejmował. Wtedy też było zimno. A zresztą będziemy tam tylko jedną nockę. No i jesteśmy w Wiedniu. Mamy 1,5 godziny przesiadki. Zabieramy Dawidka, Pawła, Monię i lecimy dalej. No i wsiadamy do samolotu już do Nowego Jorku. Ale najlepsze jest to, opóźnione było pół godziny, a godzinę wcześniej lądujemy. Ma to sens? Ale chyba po prostu zmienili samolot na większy, dlatego tak będzie. Dla nas lepiej. Zawsze to godzina dłużej w Nowym Jorku.
Jesteśmy w Nowym Jorku, moi drodzy. Na zewnątrz minus 5 stopni. Także no, wieczór będzie zimny. Jest minus 5, jest 13 dopiero. 13:40 w sumie. Ale to nic. Słyszałem, że nigdy nie jest tak, że temperatura jest zła, tylko ubranie jest złe. Także ubieramy się ciepło i zwiedzamy dzisiaj Nowy Jork. Teraz na początku kawka, no bo wiadomo, jetlag'a będziemy mieli potężnego. Parę dni temu zmieniłem o 7 godzin strefę czasową, teraz jeszcze doszło mi kolejne 5. Także trochę tego jest. 12 godzin, no to dzień zamienił mi się w noc, a w noc zamieniła mi się w dzień. Welcome to United States of America. No i jesteśmy w New York. Właśnie przyszliśmy, odprawę wszystko elegancko, luźno poszło. Także fajnie. Musimy teraz zabrać bagaże i chyba pociągiem, metrem bo pojedziemy. Chyba, się okaże. Zobaczymy, czy co szybciej wyjdzie, bo nie chcemy tracić czasu, bo mamy tak naprawdę bardzo ograniczony czas. Jutro rano już ruszamy do Vegas, a trzeba jak najwięcej zobaczyć. Fajnie, jestem 5. raz w Nowym Jorku. Z czego? 5? Chyba 5. Tak, 5. 2 razy 3, 5. Z czego 3 razy zimno było. No, zdecydowanie lepiej do Nowego Jorku się przyjeżdża w lecie. Ale dzisiaj chcieliśmy tak przyjechać ze względu... Chcieliśmy zobaczyć świąteczny Nowy Jork. Ale to będzie świetne. To lodowisko, które jest, choinka pod Rockefeller Center, cały Times Square. Świetnie będzie. Nawet jak rozbiję bank, dalej będę nosił dresy, tylko wiesz jak jest. Tak wygląda nasz pokój za $500. W szoku po prostu. Ale widok potem. No, widok jest spoko. Widok będzie spoko, jak zaraz zacznie wszystko świecić. Jesteśmy koło rzeki, kilometr od głównej ulicy na Times Square, także nie ma źle. 26 piętro. Mieszkamy akurat na 10 ulicy, także wystarczyło skręcić 42 i zaraz będziemy na samym Times Square. Pamiętacie Kevina samego w Nowym Jorku, jak przebił przez pasy? No to idzie przede mną właśnie podobny. Ale ludzi, no ale na Times Square to codziennie się przebijają takiej ilości, pewnie w milionach. Uwielbiam Nowy Jork, serio. Wiadomo, że lepiej jest w lato, ale to miasto ma taki klimacik. To był, ten wie. Kupujemy rękawiczki, bo zimno. Zaraz się zrobi ciemno i będzie już super. Wchodzimy na Times Square, tam na tą główną drogę. Okej. Ja właśnie nie wiem, po co oni tu w takiej kolejce stoją? Ale coś tu musi być ciekawego. Coś tu się dzieje. Czemu oni tu w kolejce stoją wszyscy? O, znam tą nutę, która się przy niej tańczyło. Aha. Times Square, moi kochani, ale tu lubię być. Gdyby nie było jeszcze tylu ludzi, to było jeszcze lepiej. Ale cóż, no jest dzisiaj 27 grudnia, także dużo ludzi przyjechało na święta, zostaje jeszcze. Dobra, okazało się, że
Nic się dzisiaj nie dzieje, tylko po prostu już przygotowują wszystko na Sylwestra. Ale Sylwestra to nie polecam tutaj nikomu. Znam kogoś, kto tu był na Sylwestra i mówi, że to był jego najgorszy Sylwester w życiu. Tyle było ludzi. No i kolejne miejsce, które idziemy zobaczyć. Rockefeller Center i choinka. I w ogóle ludzie mają wywalone. Środkiem drogi se chodzą jakby nigdy nic. Nikt się już nie przejmuje niczym. Przyszliśmy się rozgrzać do baru. Na jakiegoś szocika. O, leci amerykański futbol. Powiem wam, że jak byliśmy ostatnio w Stanach, byłem na meczu. Niesamowite, jaki tam był klimat. Nie miałem pojęcia, o co w tym chodzi w ogóle. Ale klimat był bardzo fajny. Sobota dzisiaj, co nie? Sobota w Nowym Jorku. Zaczynamy Sylwestra. Prosto. A może to? Wszyscy to robią zdjęcia. To może być to. To za chuja będzie. Trochę- Ty, to może być... Nie, no trochę za mało, ale jesteśmy blisko, ale może być to. Patrzcie, jaka tu jest kolejka i zastanawiam się, do czego ta kolejka jest. I jeśli ona jest do zrobienia sobie zdjęcia pod choinką, to powodzenia. O, tu jest kolejna choinka jakaś. Jak Ci się podoba Nowy Jork w święta? No super! Pięknie Nie jest, zawiodłam co? się, nie Ja też nie, zawiodłam się, absolutnie. zdecydowanie. Bardzo fajny klimacik. Ej, to nie może być ta choinka. Może jeszcze gdzie indziej jest A jakaś. gdzie jest Rockefeller Center? Które to? No tu z boku nas. Ale to pewnie trzeba wejść pod Rockefeller Center, a nie tutaj. Pięknie, jest naprawdę pięknie. Ej! Kevin tu miał fotę, już wam pokazuję, czekajcie. Wyciągaj telefon, ja ci to wysłałem. Wysłałem ci to. Dawaj. Dawaj, musimy to pokazać. Jingle bell, rock. Jingle bell. To jest Kevin. Tylko Kevin, że nam się nie zgubił dzisiaj. To nie w tym, nie? Nie, ja ci wysłałem wyżej. Tam, wyżej. O! Tak, patrzcie to. Cyk, cyk. Tylko to było w dzień robione. Czekaj, Dawid stań tu. Ty, porównaj, czekaj. To ja Czekaj. New York. Ale tu ludzi próbuje wejść do środka. Aha, teraz patrzcie, drugie zdjęcie. Jest nasz Jest Kevin. Kevin. No idento, czapka idento. ¿Ya me dañó el video? ¿Ya me dañó? ¿No quieres? Piękny kościół. Okej. Trzeba iść się ogrzać znowu. Także wchodzimy do kolejnego baru. Bo powiem wam, że jest naprawdę, ale tak naprawdę już zimno. Nie wiem ile będzie. Z minus 8 może. Ja sobie inaczej tego nie wyobrażam. Ale ładnie. Świątecznie. Dawid, siadaj na sanie. No. To chyba dla nas. Chyba tak. Co to bałwanka? No przyjdę bałwanka. Ja lubię marchewkę i dlatego. Tak, wiadomo. Patrzcie to, Louis Vuitton ma rozmach. Zrobili sobie z budynku walizki.
nagrywałam. Ale mocno, naprawdę, no. A tutaj Plaza Hotel. Hotel, w którym zatrzymał się Kevin w Nowym Jorku. Jest Kevin. Jest hotel. Mój hotel. Ale ogromny ten hotel. Wiecie, że nawet jest tutaj pakiet, który jest pakiet związany z Kevinem. I noc chyba kosztuje 300 000 złotych mniej więcej w przeliczeniu. Coś takiego. To najlepszy apartament. Właśnie, który był pokazany na filmie. Ogólnie w tym hotelu ceny to jest kosmos. No i dobra, wchodzimy do Central Parku. Zdjęć z Kevinem, naszym Kevinem oczywiście. Było jeszcze jedno właśnie pod Plaza Hotel. Ale akurat tam jest teraz jakiś remont, nie wyszło takie samo. Ale jeszcze jedno zaraz będzie z parku. Podążamy śladami Kevina. Nawet co go zabraliśmy ze sobą. Ale fajnie, że tu jest tyle śniegu. Właśnie tu się teraz czuję, jakbym był w Nowym Jorku. To jest śnieg. No, ale naszą trasę z Kevinem mamy zaliczoną. Zrobiliśmy to prawie. No, można iść na chatę, bo zimno tak, że jest tragedia. Strasznie zimno. Ale i tak myślałem, że będzie gorzej jeszcze. Nie, no jest źle. Jest, no dobrze nie jest, ale myślałem, że będzie zimniej. Patrzcie, tutaj jest ten most, którym odprowadzali właśnie złodziei. Co tutaj byli cali w gołębiach i w kupach gołębi. Ale to fajnie się odwiedza takie miejsca. Akurat oglądałem teraz 2 razy Kevina. Raz u Ali w domu, a raz w samolocie, jak leciałem z Tajlandii. New York. Ale tu jest ludzi. Patrzcie. Wow. To aż lekka przesada. Aż ciasno. A Plaza Hotel z tyłu. Dobra, dziękuję, że oglądaliście ten odcinek. Na kolejny zapraszam Was z Las Vegas i prawdopodobnie to będzie już ostatni odcinek w tym roku. Bo więcej nie można pokazać. Także zapraszam serdecznie. Pozdrawiam, na razie.